Podjechaliśmy na bazar lokalny, żeby kupić mandarynki. Kupiliśmy całą skrzynkę, ale bazar, co tu dużo mówić, po prostu urywał dupę. Tak niewiarygodnego zlepku najróżniejszych rzeczy, rozmaitej tandety, rzeczy używanych i rzeczy nowych, w totalnym pyle, chaosie, brudzie, syfie wręcz, to jeszcze nie widziałem. Ale o dziwo mandarynki są dobre. Udało nam się pokonać granicę marokańsko-mauretańską. Było to naprawdę nieliche doznanie. Dużo papierów, dużo much, dużo smrodu, ale taki jest lokalny koloryt. I teraz możemy rytualnie nakleić brakującą naklejkę na nasze auto. Możemy powiedzieć, że kobiety w załodze mają fory i da się załatwić pewne rzeczy trochę poza kolejnością. Tak jest, da się załatwić. Tu się wszystko generalnie da załatwić. Tu wszyscy bezczelnie wyciągają rękę po mały prezent. I tak oto pokaż naszą całą. 22 kraj, który odwiedził nasz żuk. Ja dzisiaj spałem znowu w hamaku, tak mnie przewiało. Ktoś mnie próbował chyba przypalić jeszcze. Nie wiem, co tu się dzieje. Dzień dobry, witamy w Mauretanii. Sylwia wygląda na szczęście. Ona tu nie ma, akurat w tym kraju Sylwia nie ma nic do gadania. Ja się wyspałam i jest dobrze. Jest super. Pierwszą noc na mauretańskiej ziemi spędziliśmy na rajdowym biwaku, kilka kilometrów w bok od głównej drogi. To jedyny raz, kiedy udało nam się dotrzeć na miejsce noclegu za dnia. Teraz mamy dostać się do stolicy kraju, Nawakszut. Jak widać, droga jest dość monotonna, krajobraz nie rozpieszcza szczególnie urokliwymi widokami. Po drodze zaliczamy jeszcze Mauretański Park Narodowy. Płacimy 3 euro od osoby za oglądanie piachu, który wcześniej oglądaliśmy za darmo. Późnym popołudniem docieramy do stolicy. Panujący tam ruch uliczny totalnie nas zaskakuje. Kiedy zapada zmierzch, jazda robi się jeszcze bardziej skomplikowana i trudniejsza. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak jeździ się po stolicy Mauretanii, na ekranie w tej chwili macie link do specjalnego filmu. Na szczęście udało nam się znaleźć hotel, który spełniał nasze oczekiwania i nie rujnował kieszeni. Była w nim ciepła woda i czysta pościel. Zniszczyliśmy czarnemu człowiekowi świat. Czemu? Mały, nie czekając na kluczyk, otworzył drzwi przy użyciu multitula. Bo tam brakuje klamki, nie? I czarnemu upadły ręce, jak to zobaczył. Ale gdzie mu otworzyłeś do recepcji? No to żeby wyjść. Do wyjścia tutaj głównego. Bo co oznacza, że skoro my złamaliśmy zabezpieczenia, to każdy inny może, nie?
Ten dzień w Nawakrzut spędziliśmy bardzo intensywnie, mimo że planowaliśmy odpocząć. Najpierw wizyta w wulkanizacji, żeby naprawić oponę w Polonezie, potem u sióstr Betanek zostawiamy sporo rzeczy dla dzieciaków i ponownie szukamy wulkanizacji, tym razem dla Żuka. Mauretańska stolica to nie jest miejsce, które polecilibyśmy komuś na romantyczny weekend we dwoje, ale ma swój magiczny urok i sprawia, że ten dzień zapamiętujemy jako bardzo ciekawy i jednocześnie trudny. Nareszcie udaje nam się zdobyć działające karty SIM dające nam dostęp do internetu, odwiedzamy bazar, uzupełniamy na nim zapasy i zaczynamy szukać taniego noclegu. Wszystkie ceny w Nawakrzut poszybowały w górę do poziomu wręcz absurdalnego. Za byle norę trzeba zapłacić 70, a nawet i 100 euro za dwuosobowy pokój. Skorzystaliśmy z uprzejmości księdza, którego spotkaliśmy rano szukając sióstr Betanek i śpimy na terenie misji katolickiej w Nawakrzut. Całkowicie za darmo. Rano wrzucimy jakiś datek na rozwój misji i będzie wilk syty, owca cała. Z nieskrywaną ulgą opuszczamy głośne i zatłoczone Nawakrzut i wyruszamy na pustynię. Przed nami 2 dni jazdy do granicy malijskiej. Sahara powoli zaczyna się wycofywać, co zresztą widać po zwiększającej się liczbie zieleni wokół nas. Niestety, tak się złożyło, że daleko nie zajechaliśmy. Wszystkim, ale nie dieslem. To jest to gówno z tej stacji, kurwa macie. Ale dziwne, bo jechał tyle czasu i przecież pobierał z tamtego zbiornika już. Jest tu miks benzyny, kurwa, na pewno, z ropą. Ale pachnie mi też naftą. Zatankowane na przypadkowej stacji paliwo okazało się naszym przekleństwem. Jak widzicie, nie chciało się nawet palić na poboczu. Dla porównania, tak pali się prawdziwa ropa. Na szczęście w drugim zbiorniku mamy czyste paliwo i możemy kontynuować podróż do najbliższej porządnej stacji. Wczoraj z powodów dużego opóźnienia w związku z zatankowaniem złego paliwa zatrzymaliśmy się po drodze w miejscowości Alek w jakimś hoteliku, który po prostu urzekł mnie swoją niespójnością konstrukcyjną. Tu nic nie trzyma kąta, tu nic nie jest zrobione tak jak być powinno, wszystko jest zrobione na odpieprz się, a mimo to kosztuje to nas 25-26 euro za dwuosobowy pokój za noc. Rano musimy jeszcze rozwiązać problem zapłacenia za hotel, bo nie mamy zbyt wiele lokalnej gotówki. Kosztuje nas to 2-godzinną stratę czasu. Polonez, jak się okazało po nocy, ma pęknięty lewy resor, główną lagę. Jest to auto, które ulega powolnej biodegradacji w tej podróży. Wynika to po części z jego planowanej jednorazowości. Nikt się nie przejmował tym, jak on będzie działał. Ale to tak do końca. porwane wyciągarką jest. Najprawdopodobniej do uszkodzenia doszło, kiedy był wyciągany z błota, z gliny, w którą się zapadł na wyschniętym jeziorze. Teraz próbujemy ten resor spiąć taśmą i pojechać dalej, bo mało nas to w sumie obchodzi. Najważniejsze, żeby jechał. Po doraźnej naprawie resoru w Polonezie i wykonanym przy okazji serwisie zawieszenia w Żuku ruszamy w dalszą drogę.
Podróż bardzo utrudniają nam regularne kontrole drogowe, które odbywają się mniej więcej co 20 km. Na całej trasie w Mauretanii naliczyliśmy ich około 70. Na początku próbowaliśmy dogadywać się z nimi po francusku, ale to skutkowało tylko żądaniem małego prezentu. Dlatego przeszliśmy wyłącznie na język polski. Dzień dobry, witaj mój przyjacielu. O co pytasz, bo nie bardzo rozumiem? Mali? Bamako. No tam jedziemy. 4, 5, nie 4. No 4, tak. 2 tam, 2 tu. Podnieś się, bo pan tutaj zagląda. Oby trąba twojego słonia nigdy nie trafi jak kaktusy. widzenia. Do widzenia. Co? Kurwa, nie znaliście tego. Poranek na mauretańskim polu namiotowym. Jedno wiemy na pewno, pole jest pełne gówna. Spaliśmy bez rozkładania namiotu w samochodzie i w hamakach, żeby tej ziemi dotykać jak najmniej. Cena oczywiście niewygórowana, nie skąd, 10 euro od osoby. Mauretania to nie jest kraj turystyczny w żaden sposób. Nie polecam na dobrą sprawę nikomu przyjazdu tutaj, chyba że naprawdę szukacie ekstremalnych doznań widokowych, węchowych. Chcecie zobaczyć syf, skrajną biedę, niewolnictwo, hałdy śmieci i poczuć się jak na prawdziwym safari przez wysypisko śmieci, to wówczas tak, to wówczas Mauretania jest zdecydowanie dla Was. Dzisiaj mamy dotrzeć do granicy mauretańsko-malijskiej i z sukcesem ją przekroczyć. To zadanie znacząco utrudnia nam wyjątkowo podły stan dróg w tym terenie. Niestety, innej drogi po prostu nie ma. Ale nie psuje nam to humoru. Świetnie się bawimy, wiedząc, że meta jest coraz bliżej. Nie spodziewamy się jednak, jak bardzo ciężki będzie dla nas ten dzień. Przejedziemy prawie 900 km i spędzimy w aucie pełne 24 godziny. Na kolejny biwak dotrzemy kompletnie padnięci dopiero o świcie.